Oto jak sztuczny śnieg w jednym z najbardziej kasowych filmów okazał się upadłym wynalazkiem w historii ludzkości. Nazywam się pan Ignacy i zawodowo zajmuję się grzebaniem w cudzych, dawno zapomnianych wynalazkach. Jako archiwista w Wiedeńskim Muzeum Przemysłu Rozwoju Technicznego widziałem już projekty materiałów ognioodpornych albo komputery nie z tej dekady, których historię możecie odkryć z poprzednich filmów. Ale dziś nic nie zafascynowało mnie tak, jak teczka z rokiem 1900. Kiedy zdmuchnąłem z niej stuletni kurz, moim oczom ukazało się nazwisko Ludwik Hatschek. Wyobraźcie go sobie. Austriacki inżynier, człowiek z imponującym wąsem epoki, podobny do cesarza Austrii Franciszka Józefa, który całymi dniami siedział w swoim laboratorium w Vecklabruck, drapiąc się w głowę. Natomiast Ludwik Hatschek miał jedno marzenie – stworzyć materiał budowlany, który przetrwa wszystko. Miał być lekki jak piórko, twardy jak skała, tani jak barszcz i, co najważniejsze w tamtych czasach, gdy miasta płonęły jak zapałki, całkowicie ognioodporny. Z perspektywy czasu myślę, że Ludwik był jak szef kuchni, który właśnie miał odkryć przepis na najsmaczniejszą truciznę świata. I wiecie co? Znalazł ten przepis. A mianowicie Hatschek wziął do rąk cement portlandzki, spojrzał na niego i pomyślał: zbyt kruchy. Potrzebował czegoś, co zadziała jak zbrojenie, mikroskopijnego rusztowania. I wtedy przypomniał sobie o nim, magicznym minerale, azbeście. Zaczął eksperymentować z chryzotylem, czyli tak zwanym azbestem białym, w swojej nowej fabryce odkupionej w 1893 roku od byłej papierni Tam. Rozdrabniał te niesamowite, przypominające jedwabiste nici kamienie, wrzucał je do wody, dodawał cementu i przepuszczał przez maszyny papiernicze. Efekt? Po 7 latach uzyskał cienkie, niezwykle wytrzymałe płyty, które można było łatwo ciąć, a które opierały się ogniowi z uporem godnym Spartan. Hatschek spojrzał na swoje dzieło, uśmiechnął się pod wąsem i pomyślał: to przetrwa wieki. Jako człowiek wykształcony sięgnął do łaciny i pomyślał: skoro aeternitas oznacza wieczność, oto tak w 1900 roku narodził się Eternit. Ludwik nie wiedział jeszcze, że ta wieczność okaże się wyjątkowo dosłowna, zwłaszcza jeśli chodzi o czas rozkładu tego cudownego wynalazku w ludzkich płucach. Zanim przejdziemy do globalnego szaleństwa, muszę wam, kochani widzowie, coś wyznać. Gdy zgłębiałem temat w archiwum na dzisiejszy odcinek, uświadomiłem sobie, że Hatschek nie był pierwszym i jedynym, który dał się uwieść azbestowi. Byliśmy jako ludzkość głupi już znacznie wcześniej. Znalazłem notatki o Karolu Wielkim, średniowiecznym cesarzu, który miał obrus utkany z azbestu. Tak, wiem, że dziwne, ale prawdziwe, słuchajcie. Po wielkich ucztach, zamiast oddawać go do prania, zrzucał resztki jedzenia, a obrus wrzucał prosto do kominka. Goście krzyczeli z przerażenia, a on po chwili wyciągał go szczypcami. Nietknięty, śnieżno-biały, wyczyszczony przez ogień. I niewzruszony mówił: czysta magia. Ale najbardziej zszokował mnie rzymski historyk Pliniusz Starszy, żyjący w I wieku naszej ery. Ten genialny, starożytny kronikarz już 2000 lat temu miał nosa, bo zauważył, że niewolnicy pracujący w kopalniach azbestu dziwnie szybko umierają na choroby płuc. Zalecał nawet robienie masek ochronnych w ówczesnym czasie z pęcherzy zwierzęcych. Zignorowaliśmy Pliniusza. Jak zawsze, gdy w grę wchodzą duże pieniądze i wygoda, a ludzkie zdrowie i bezpieczeństwo, to pierwsze bierze górę nad drugim. Wróćmy do naszego inżyniera. Patent Hatscheka był jak iskra rzucona na suchą trawę. Świat oszalał na punkcie Eternitu. Fabryki zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu. Azbestocement stał się technologicznym celebrytą. Był wszędzie. Kryto nim dachy w Wiedniu, stawiano z niego ściany w Londynie, robiono rury kanalizacyjne w Nowym Jorku.
Nagle azbest zaczął lądować nie tylko w budownictwie, ale w hamulcach samochodowych, w filtrach do kawy, w suszarkach do włosów, a nawet, uwierzcie mi, bo to fakt z najgłębszych otchłani Wikipedii, produkowano z niego filtry do papierosów marki Kent w latach 50. Ludzie zaciągali się dymem przepuszczonym przez najczystszą rakotwórczą zgorzel. Dzisiaj nie do pomyślenia. Hatczek stał się milionerem, wizjonerem, dostarczycielem wieczności pod strzechy. Nikt jeszcze nie widział mikroskopijnych, ostrych jak brzytwa włókien, które powoli unosiły się w powietrzu, czekając na swój cichy, morderczy finał. Zegar zaczął tykać. Kiedy przeglądałem kolejne strony archiwum, zacząłem przecierać oczy ze zdumienia, a na samą myśl zaczynałem kaszleć, bo lata 30. i 40. XX wieku to był czas, gdy azbest przestał być tylko materiałem budowlanym, a stał się zabawką i dekoracją. Znalazłem starą, kolorową reklamę z amerykańskiej gazety. Przedstawiała uśmiechniętą rodzinę dekorującą choinkę białym puchem. Podpis głosił: czysty, bezpieczny, ognioodporny śnieg. Nie do wiary. Ale to nic. Czy oglądaliście kiedyś kultowego czarnoksiężnika z krainy Oz z 1939 roku? W tej słynnej scenie, gdy Dorota zasypia na polu maków, a z nieba opada ratujący ją magiczny śnieg, tak, zgadliście. To był 100% w najczystszej swojej postaci, czyli azbest chryzotylowy. Aktorzy leżeli pod warstwą rakotwórczych igieł, podczas gdy reżyser krzyczał: cięcie! Wspaniale! Również sypano go na głowy w domach towarowych i w teatrach. Był tak tani i wszechobecny, że dodawano go nawet do masy plastycznej, z której dzieci lepiły figurki. Gorączka na punkcie wynalazku sprawiła, że ludzie dosłownie wdychali wieczność z powietrzem. W latach 60. coś zaczęło pękać. I nie był to cudowny etermit Hatczeka, ale płuca ludzi, którzy go produkowali. W moje ręce wpadły w końcu raporty medyczne. Z tych teczek kurzu już nie zdmuchiwałem tak ochoczo. Zastanawiałem się sam, czy nie założyć maski. Naukowcy i lekarze zaczęli łączyć kropki. Odkryto, że mikroskopijne włókna azbestu, ostre jak szklane drzazgi, a 1000 razy cieńsze od ludzkiego włosa, po dostaniu się do płuc nigdy ich nie opuszczają. Wbijają się w tkankę, a organizm nie potrafi ich ani rozpuścić, ani wydalić. Latami w absolutnej ciszy tworzą blizny. Prowadzi to do azbestozy, a w najgorszym scenariuszu do międzybłoniaka opłucnej, niezwykle agresywnego nowotworu. Wiedza ta wyciekała powoli. Przemysłowcy, podobnie jak wcześniej giganci tytoniowi, przez dekady próbowali zamiatać problem pod dywan, ale prawdy nie dało się już ukryć. Złote dziecko rewolucji przemysłowej okazało się seryjnym, cichym mordercą. Wyobraźcie sobie ten globalny ból głowy. Zbudowaliśmy cały nowoczesny świat z materiału, który nas zabija. Jak to teraz odkręcić? No właśnie, jak? Nie było drogi na skróty. Pod koniec XX wieku zaczęło się wielkie, nerwowe zrywanie dachów. Kraje jeden po drugim zaczęły banować magiczny minerał. W Polsce produkcję oraz stosowanie i obrót azbestem zakazano twardą ustawą w 1997 roku. Unia Europejska ostatecznie zamknęła temat całkowitym zakazem w 2005. Może nie wszyscy pamiętacie, ale kiedyś robotnik kładł płyty eternitowe z papierosem w ustach i w samej koszuli flanelowej. Dziś, gdy znajdziemy azbest w starej stodole, przyjeżdża ekipa wyglądająca jak z planu filmu o skażeniu radioaktywnym. Ubrani w szczelne kombinezony, maski z filtrami, spryskują płyty wodą, by włókna nie ulatywały się do powietrza, a potem pakują je w grube, podwójne, ostrzegawcze folie. Usuwanie azbestu stało się jednym z najdroższych i najdłuższych procesów naprawiania błędów przeszłości. Polska dała sobie czas na całkowite oczyszczenie kraju do 2032 roku. Zamykając teczkę naszego Ludwiga Hatczeka w wiedeńskim archiwum, poczułem dziwną ulgę. Tak jakby historia już była zamknięta, potwór pokonany, prawda? Otóż nie do końca, kochani. Tu następuje nasz zwrot akcji. Siedząc wieczorem w hotelu, wrzuciłem słowo azbest w wyszukiwarkę. Zmroziło mnie. Myślicie, że ten minerał zniknął ze świata? W Rosji, po wschodniej stronie Uralu, wciąż tętni życiem 100-tysięczne miasto górnicze. Zgadnijcie, jak się nazywa? Azbest.
Znajduje się tam największa na świecie otwarta kopalnia azbestu. Gigantyczna dziura w ziemi, z której wciąż wydobywa się setki tysięcy ton tego minerału rocznie. Eksportuje się go głównie do krajów rozwijających się, do Indii, Chin, Indonezji. Tam nadal robi się z niego tanie dachy i rury dla najbiedniejszych. O, ten wyraz, eternit, wieczność, pozostanie długo w pamięci. Ludwik Hatschek nie kłamał. Stworzył wynalazek, który oparł się nie tylko ogniowi i mrozowi, ale i w wielu miejscach na świecie zdrowemu rozsądkowi. I ma się świetnie. Gasząc światło, zastanawiam się nad jednym. Czy historia azbestu w ogóle nas czegoś nauczyła? Patrzę na swój nowoczesny smartfon, na otaczające mnie syntetyczne materiały, których skomplikowanych nazw nawet nie potrafię wymówić. Każda dekada ma swój magiczny wynalazek, który z czasem okazuje się puszką Pandory. Azbest to nie tylko opowieść o tragicznej pomyłce z przeszłości. To odzwierciedlenie, w którym powinniśmy się dziś bardzo uważnie przeglądać, zanim po raz kolejny uwierzymy, że przechytrzyliśmy naturę. Bo rachunek za naszą arogancję ludzkość zawsze wystawi nam w walucie, której nie da się dodrukować.